Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks, tym razem wróżenie z fusów, czyli KRYPTO University. Tak jak co tydzień, w środę wieczorem, on tutaj jest już nadawany. Mam nadzieję, że ci, którzy już znają na tyle angielski, mogą wejść na oryginał. Zawsze będziemy polecać oryginał, a nie Feniksa, który tutaj dla was tłumaczy, bo o to chodzi, żebyście na tyle już znali ten cały obraz gry po angielsku. Ok, przejdźmy może do KRYPTO University. Oczywiście na samym początku dajemy łapę w górę i mam nadzieję, że każdy już z was zasubskrybował KRYPTO University, mimo tego, że niektórzy może jeszcze nie oglądają po angielsku, ale to jest ta część, którą możemy oddać jemu za te poprawne analizy, albo te analizy, które no, są w miarę, można powiedzieć tutaj, na poziomie, w co nie wątpimy do tej pory. Dobra, przejdźmy do tego, co tutaj się dzieje. So we're going to jump into our three distinct scenarios. Ok, najpierw wejdziemy w nasze 3 znaczące scenariusze. And our first one is called fake out. Pierwszym z nich będzie fake out, czyli oczywiście nie do końca wyjście górą, czyli myślimy wszyscy, że już idziemy w górę, a tu nagle jest fake out, czyli odrzucenie ceny, fałszywy ruch i spadamy niżej. Those of you who've been following my channel for a while, you probably started watching when I covered the bull markets and the bear markets. Wielu z was, którzy ogląda już ten kanał, pewnie zaczęliście już w czasie, gdy zaczynałem mówić o Hossach i Bessach. Distinctly the death cross and the golden cross. O death crossach i golden crossach. Let me know in the comments down below if that's when you started watching. There's a high probability the answer is yes. I dajcie znać, czy wtedy właśnie oglądaliście, bo bardzo duże szanse są na to, że tak. Because we covered them at length and it really drew a lot of attention because at the times nobody was discussing these types of scenarios. So, bo mówiliśmy o tym bardzo często i w tym czasie, kiedy wychodziły te filmy u nas, nikt za bardzo nie rozmawiał o tych death crossach i golden crossach. What we want to do is talk about the fake out. Co chcemy zrobić? To rozmawiać na temat po raz pierwszy tutaj, albo bardziej pierwszej części o fake outie. And those of you who've been watching for a while, you know that we covered at length how similar this run from our previous high in 2013 down to our low in 2015. I tutaj mamy przedstawiony wykres z 2014 roku, lokalny all-time high wtedy, czyli najwyższa cena, do najniższej ceny w styczniu 2015 roku. Widzimy, że ma dzisiaj białą marynarkę, także nie wiemy, co to oznacza, bo ani zielona, ani czerwona. Także może niezdecydowanie na markecie. Zobaczymy. We covered distinctly how similar these moves were. Let's refresh our brains a touch and then go into some details about this fake out because it's fascinating. I dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o tym fake outie, bo to jest fascynujące, co możemy zaobserwować. We're going to cover these 5 things. Będziemy mówić o tych 5 rzeczach. Right? So we're first going to cover the move below the 200 to the bottom. Najpierw będziemy mówić o ruchu poniżej 200 do najniższej ceny. So what do we mean by that? Co rozumiemy za pomocą tego? We have 2 lines on our chart. Mamy 2 linie na naszym wykresie. We're on the daily chart and in red we have the 200 day and in the green the 50 day. A więc jesteśmy na dziennym wykresie, czyli interwał czasowy jednej świecy to jest 1 dzień. Dla tych, co nie wiedzą, można to łatwo sprawdzić. Tutaj jest 1 day i średnia krocząca czerwona to jest 200-dniowa i zielona to jest 50-dniowa. Simply put, if you're not sure what a death cross is, I jeżeli nie wiesz, co to jest death cross, that's when the 50-day moving average crosses below the 200 day. To jest wtedy, kiedy 50-dniowa średnia krocząca spada poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, czyli mamy tutaj te 2 rzeczy. Right? We're going to get into a lot more detail as we move forward, but let's keep it simple in the beginning. I będziemy mówić o wielu więcej rzeczach, jak będziemy na ten temat mówić, ale na razie utrzymajmy to w takim łatwym
sposobie przedstawienia. A golden cross is the exact opposite. Golden cross to jest zupełnie przeciwna strona, czyli zielona przecina czerwoną od dołu do góry. 50-day moving above the 200-day. But what we want to identify is Ale co chcemy zidentyfikować to, we know that we had our price high in 2013. When did we first move below the 200-day? It was with this candle right here. i jeżeli chodzi o tą najwyższą cenę w 2014 roku, kiedy po raz pierwszy zeszliśmy z zieloną i zeszliśmy poniżej tej właśnie czerwonej, czyli tutaj dev cross się ustanowił. Widzimy, że to pokazuje świecę z 24 lutego 2014 roku. And we're just going to take an idea of how many days did it take to get to our low. And we're talking about a little over 300. I zobaczmy, ile dni zajęło nam dojście do ceny tej najniższej z 13 stycznia 2015 roku. To jest około 300 dni, 323. A little over 300 to go below the 200-day to our low price. Czyli od tej pierwszej poniżej 200 dniowej, no i do tej najniższej ceny. We'll take that information and we'll go to today's chart. Weźmiemy tą informację i przejdziemy do dzisiejszego wykresu. By the way, just real quick, there's been some questions on Twitter. Well, Steve, I'm not sure I understand this because what if the red line, the 200-day, is rising as we enter a death cross? Does that mean there's no death cross, no bear market? O, i teraz jest ta odpowiedź na Alessio Rastani. O, świetnie, ktoś go zapytał w komentarzach, także super, bo co jeżeli ta 200-dniowa jest wzrostowa, a nie spadkowa? Czy jest to jakaś różnica? Let's just look at the evidence. Zobaczmy na to, co się działo wcześniej, czyli na dowody. Not use any emotional opinion. Let's use the Nie używajmy żadnej emocjonalnej opinii. facts. We entered a bear market right here on March 31st, 2018. Jeżeli chodzi o marzec, dokładnie 31 marca 2018 roku, With po raz pierwszy tutaj mieliśmy ten death cross the 200-day rising. i 200-dniowa widzimy, że w tym przypadku była rosnąca. And we entered a bear market for a little over a year. I weszliśmy w Bessę przez ponad rok. Czyli na tym przykładzie wiemy, że akurat na tym, to co Alessio mówi, no nie do końca jest prawdą, bo przez ponad rok jesteśmy w strefie spadkowej. Zobaczymy, czy będzie dawał też dane z innych okresów. And it was a pretty ugly bear market. I to była nieciekawa Bessa. And if you go back to 2011, Jeżeli dojdziemy do 2011, we did the same thing. mieliśmy tą samą rzecz. We had a rising 200-day and we went into a bear market for quite a while. It took 2 years for the price to make a new higher high. I zajęło nam 2 lata, żeby mieć kolejne all-time high poprzednie, które na tym samym poziomie wyglądało. A new all-time high in 2011. 2 years. 2 lata w 2011. So take a look at the charts and hopefully that clears up a little bit of this. Now, Także spójrzmy na wykresy i mam nadzieję, że to Wam pomoże. back to what we were talking about. The first pierce through of the 200-day to our bottom. Pierwsze przebicie ceny Bitcoina poniżej 200-dniowej średniej kroczącej mieliśmy w okolicach lutego 2018. First pierce through happened on February 1st and to our bottom here. It's almost identical in the numbers. Jest to praktycznie identyczny numer z tego, co było wcześniej. What was the other one? 322 and this one's 318. Almost identical, Bardzo identyczne, można tutaj dopowiedzieć. right? So let's go back and see what another category is. Zobaczmy, jaka jest druga kategoria. The 3-day death cross. 3-dniowy death cross. Remember, we covered this 3-day death cross at length. Pamiętajcie, że mówiliśmy o tym 3-dniowym death crossie nie raz. We knew that back here in 2014, it took 23 days for the 3-day death cross to happen to reach our bottom. I w 2015 zajęło nam około 23 dni od death crossa, żeby dojść do najniższej ceny. And we all remember where the 3-day death cross happened here, I pamiętamy też, gdzie 3-dniowy death cross zdarzył się 13 listopada right here. And guess what? Took about 23 days i też zajęło 23 dni, for us to reach our bottom. żeby zejść do najniższej ceny.
Coincidence? Czy to jest przypadek? No. Nie. We were well prepared for the 3-day death cross. Byliśmy przygotowani na to. Jestem ciekaw, czy ktoś słuchał wtedy KRYPTO University i na tym 3-dniowym DevCrossie wszedł w shorta. Wow, to by na pewno ciekawie tutaj na tym wyszedł. We covered that in multiple videos. We were well prepared for a dramatic drop, and the only price target we had was the 200-week moving average, which we fell directly to it. I jedyną rzeczą, którą tutaj mieliśmy, to 200-tygodniowa średnia krocząca, która nie jest tutaj zaznaczona, ale spadliśmy do niej, do tygodniowej średniej kroczącej, nie mylić z dniową. You know, and there was really nothing special about those calls. Nobody was talking about it at the time. Nikt o tym nie rozmawiał wtedy. And there's no pat on our back. There's nothing special about what we did. We just kept it simple and looked at the past charts, and we knew what to look for on the present charts. I też oglądaliśmy te wykresy i braliśmy te dane z poprzednich lat. That's it. To wszystko. Right? This is the channel where we keep it super simple. So hit that subscribe button and join the movement. Now it gets really fascinating. I teraz mamy coś bardzo fascynującego. Take a look at this. Let's just identify what a fake out is. Zidentyfikujmy, czym jest fake out. Fake out is a term used throughout trading. I jest to terminologia używana w tradingu. And it means a trader takes a position I mowa tutaj o tym, że trader bierze pozycję and then the market will do the exact opposite that the traders anticipated. i wtedy market robi zupełnie ruch przeciwny niż to, jaki sobie zaplanował ten trader. It's quite shocking, right? Jest to szokujące. Right? A fake out happened here, I fake out zdarzył się właśnie tam, where we had a technical golden cross right towards our high, gdzie mieliśmy Golden Cross, który się wydarzył właśnie tam and we actually fell down dramatically after that, i spadliśmy dużo niżej po nim, right? Forming a new bottoming gdzie ustaliliśmy najniższą cenę. candle, Wtedy, right? More so than the past few months. od paru miesięcy. Not a new lower low, Nie oczywiście niższą cenę od poprzedniego, but a new low that shocked everybody and took it by storm. So the ale nowy dołek, który szokował wszystkich. main question is, well, Steve, is this pattern repeating? I poważne pytanie to, czy ten właśnie wykres może się powtórzyć. Let's take a deeper dive, and it gets fascinating. Take a look at this. We're going to discover the days from the bottom to the top, meaning we made our bottom here. Okej, i sprawdzimy sobie, ile zajęło dni od najniższej tutaj tej ceny do najwyższej. Remember, this is the 2014-2015 chart. We'll just go ahead and drag this down. Pamiętajmy, że to jest 2014-2015 rok. So we're going to take a look at our bottom. How many days did it take to go from our absolute bottom to the top of the fake out? Okej, chodzi tutaj o ile nam czasu zajęło od zejścia do najniższej ceny Bitcoina do tej najwyższej ceny, która tutaj była po fake-outie. Let's just take a measured move here. So we are measuring the bottoming candle here to the top. A więc mierzymy tą najniższą świecę do najwyższej And you talk about a little bit less than 200 days. i mówimy o mniejszym okresie niż 200 dni, czyli 178 dokładniej. To go from our bottoming candle to the top. Żeby zejść z tej najniższej ceny do tej najwyższej na lokalnym. A little bit less than 200 days, because we want to understand, Bo chcemy zrozumieć, is this going to be a fake out? czy to będzie fake out. Right? This, meaning this death cross that's rapidly approaching, is this going to be a fake out that shocks everybody? Czy to będzie właśnie ten fake out, który szokuje wszystkich, Right? który nadchodzi. So let's just take an understanding of how many days from our bottom to our top. We remember it was about a little bit less than 200 days. I w ostatnim czasie było to, pamiętajmy, mniej niż 200 dni. And we want to go to our top candle here. Well, guess what? A little bit less than 200 days. Okej, tam było 173, tu mamy 195 dni, czyli nadal poniżej 200 dni. So we're right on schedule.
Także nic tutaj takiego niedziwnego się nie dzieje. in terms of it being a fake out so far. Let's take a further look. Let's see what happened with the price action. As we zoom in here in 2015, we had our low, and when did we cross above the 50-day? Okej, i spójrzmy też na jeden fakt. Jeżeli mieliśmy tą najniższą cenę w 2015, kiedy przebyliśmy z ceną 200, a bardziej 50-dniową średnią kroczącą. How many days from that point to get to our high of the fake out? Ile dni zajęło do tego fake outa, tej ceny najwyższej? So what we're doing is we're understanding, is it even a possibility that we're in a fake out? We're talking about 168 days. Okej, mamy 168 dni. From the point we crossed above the 50 to get to the high of the fake out. Well, if this is a fake out, this is our high. When did we cross above the 50 day? Okej, jeżeli w tym okresie mielibyśmy ten fake out, no to musimy zrozumieć, czy mamy tę samą ilość dni, gdy przecięliśmy po raz pierwszy 50-dniową średnią kroczącą. On this candle right here on January 6th. Na tej świecy tutaj 6 stycznia 2019. So we take January 6th to the high, 171. 171 dni. The last one was 168. Ostatnio było to 168. So far, we're right on cue. W tym znaczeniu, no jesteśmy tutaj za pan brat z tym, co się działo w przeszłości. For it being a potential fake out. Now, we're going to go today Gdy oczywiście miałby to potencjalny być fake out. through 3 distinct scenarios, and they're going to shock you. I pamiętajcie, że pójdziemy do 3 różnych scenariuszy, które mogą was szokować. This is one scenario, To the jest tylko jeden scenariusz. fake out scenario. We have 2 other scenarios that are really powerful, really distinct, Mamy 2 inne scenariusze, które są bardzo poważne i znaczące. and we're going to let the evidence in the chart speak for itself. There's I będziemy tylko patrzeć na to, co wykres mówi do nas. going to be no emotional opinions Nie będzie tutaj żadnych emocji, and no news, just price action, just the evidence. żadnych newsów, tylko ruch ceny Bitcoina. We're on a journey today, me and you, to really dive deep into this death cross that's approaching. It I czy jesteśmy właśnie w tej drodze do tego Death Crossa? could be the biggest thing in 2019 going into 2020. Może to być największa rzecz, która się wydarzyła w 2019 do przejścia w 2020 rok. We cannot leave any stone unturned. It's Nie możemy zostawić żadnego kamienia przewróconego w drugą stronę. very important. To jest bardzo ważne. What I will tell you is that this move, and by the way, let me know in the comments if you believe it to also be a fake out. I daj mi znać też w komentarzach, czy wierzysz, że to jest fake out. But this move was about 100%. We can I ten ruch to jest w granicach 100%. go ahead and take a quick measured move here, but I also think about 94. Yeah, 94%. 94%, right? The move present day is not 94%. Ruch dzisiaj to nie jest 94%. It was 350. Było to 350%. That's the major difference. To jest ta główna różnica. That's the major difference. Yes, we have incredibly similar amount of days from the bottom to the top. Oczywiście mamy bardzo dużą ilość dni od samego dołka ceny do najwyższej. We have incredible similar amount of days from the cross of the 50 to the top. Structurally, they're very similar. However, Strukturalnie wygląda to podobnie, when you look at the percentages, ale jeżeli patrzymy na procent wzrostu ceny Bitcoina, that is where it's a major difference. to jest gdzie jest ta główna różnica. This wasn't that big of a move. To nie był tak duży ruch, However, this move did create a higher high. ale ten ruch utworzył kolejne higher high, czyli wyższy szczyt. We have to keep that in mind as well. It did create a higher high, so structurally it makes sense Strukturalnie było to praktycznie to samo, because we had our high here, we made another high. bo mieliśmy coraz to większy szczyt. However, that's the main difference. To jest ta jedyna różnica. So,
as we move through this video, we're going to really come back to this fake out and I jak będziemy dalej rozmawiać w tym wideo, powrócimy do tego fake outa. see which scenario out of the three holds more weight. Który scenariusz z tych trzech ma tutaj większe znaczenie? In the meantime, I want to get to this. W tym czasie chciałbym wejść jeszcze tutaj do tego, co się dzieje na total market capie bez Bitcoina, The altcoin market. czyli altcoiny. And this is something we covered back in July. This To jest to, o czym mówiliśmy w lipcu. distinct chart is so powerful, and we gave you fair warning a few months ago, I daliśmy wam ostrzeżenie parę miesięcy temu, way back in July, when altcoin market was around 100 billion. gdzie market był tutaj w granicach 100 miliardów dolarów. And remember, a lot of folks were buying altcoins when the market was at 130 billion. I pamiętajcie, że bardzo dużo osób kupowało altcoiny, gdy market bez Bitcoina był w granicach 133 miliardów dolarów. Right? We said when we were around 100 billion, watch this one level. That's it. I mówiliśmy o tym, gdy byliśmy w granicach 100 miliardów, patrzcie na ten poziom. One distinct level in the altcoin market, right? Jeden znaczący poziom w tym altcoinowym markecie. Excluding Bitcoin, we identified 63 billion. I mówiliśmy o tym, że to jest ta znacząca granica, do której możemy się cofnąć, granica 63 miliardów dolarów bez Bitcoina. Why did we identify 63 billion? We're always looking left. Dlaczego zidentyfikowaliśmy tą granicę? Zawsze patrzymy w lewo. When we look left, we say, okay, there were 1, 2, 3 monthly candles back here in 2017. Dlaczego patrzyliśmy w lewo? Gdybyśmy się cofli do 2017 roku, mieliśmy 3 znaczące świece na tym właśnie poziomie, Holding distinct support. gdzie utrzymywaliśmy ważny support, czyli linię wsparcia. We broke the support with this large candle. Anytime you break a major level, Potem złamaliśmy tą linię wsparcia, czyli zeszliśmy i utworzyła się linia oporu na tej dużej świecy. whether it's support or resistance, any break will be a big candle. I każdy break, czyli przełamanie, to będzie duża świeca, Every time, because it takes a lot of power to push through a bo zajmuje to dużo mocy, żeby taką czynność wykonać, major level. So this big candle came czyli duży wolumen. in 1, 2, 3, 4 months. I potem zajęło nam to 4 miesiące, żeby przebić tą linię oporu i na 5. miesiącu przebiliśmy i utworzyła się linia wsparcia. Critical resistance. Another month is critical support. So we went on this big rally. Everybody's excited. The only thing we were watching is the 63 billion. I teraz jesteśmy na tym właśnie spadku, gdzie będziemy obserwować tą granicę 63 miliardów dolarów. And we said patience wins this game. I pamiętajcie, że cierpliwość wygrywa tą grę. My students will tell you patience wins this game. And emotion is a money killer. I emocje to jest po prostu zabójca twoich aktywów czy pieniędzy. Okay. Scenario number 2 Okej, scenariusz numer 2. is underway. Scenario number 2 is a fascinating one. This one would shock a lot of people. Ten też szokuje parę osób, bo jest to fascynujące wydarzenie. And this one is going to shock you when I explain the evidence I też pokażę ci tutaj to, co się dzieje na wykresie, czyli wszystkie dowody, because it's quite mind-blowing. And bo są naprawdę ciekawe. I can't wait to share it with you. We call this one the avoidance. I nazywamy ten model albo ten schemat nieprzecięciem się do końca, czyli wyobrażamy sobie, że będzie, powiedzmy, death cross, ale go nie było. What if we're in this type of situation where we had our high, we were in the midst of a strong bull run, Co się wydarzyło od tego czasu, gdy byliśmy na ostatnim all-time high, we had our high, we just had a pretty big correction, zeszliśmy do tej dużej korekty w granicach $69. Mówimy tutaj oczywiście o 2013 roku. and we avoided the death cross, I nie mieliśmy tego
dev crossa, czyli przecięcia. Nie do końca się on zdarzył. and we continued into a massive bull run, I kontynuowaliśmy do masywnego bull runu, czyli sending the całej Hossy. second wave absolutely parabolic. Steve, what if we're in this situation? Co jeśli jesteśmy właśnie w tej sytuacji? Please give us some evidence that we're here. And boy, do I have some really good evidence for you. Watch this. So we're going to compare this. And again, this is 2013. We're going to compare it to today. Okej, pamiętajcie, że to jest 2013 i porównamy to do tego okresu, w którym się znajdujemy dzisiaj. So take a look at this red candle. This red candle is identifying the only time in the history of Bitcoin that we had a candle close below the 200-day and maintained a bull run. I to jest jedyny okres na wykresie z historii, gdzie ruch ceny Bitcoina zszedł poniżej 200-dniowej średniej kroczącej i nadal utrzymywaliśmy bull run, czyli Hossę. The only time we ever had a candle close below the 200-day, we went into a bear market. This Za każdym razem, kiedy zeszliśmy poniżej tej, mieliśmy Bessa. was the only time A to jest tylko jedyny czas, kiedy nadal była tutaj Hossa. that we defied that rule. But not just that. We'll take it a step further. Nie tylko to, zajmiemy się jeszcze innym krokiem. Remember this date, July 2013. Pamiętajmy o tym dniu, to jest lipiec 2013 roku. We talked about it in the last video, but I'm going to give you some more evidence today. Rozmawialiśmy o tym w ostatnim wideo, ale jeszcze wam tutaj podam więcej dowodów. July 2013. Why is that important? Lipiec 2013. Dlaczego to jest ważne? We talked at length about the 21 week Mówiliśmy o 21-tygodniowej średniej kroczącej, to jest tygodniowa, pamiętajcie. moving average. Incredibly powerful. Bardzo ważna średnia krocząca. But why is July 2013 important? Dlaczego lipiec 2013 jest ważny? We know that we never went below the 21-week moving average during a bull market. Nigdy nie zeszliśmy poniżej 21-tygodniowej średniej kroczącej podczas Hossy. We never. Only one time. Jedynie to się wydarzyło w lipcu. And that's where this big green candle is. And it happens to be July 2013. That I to był właśnie ten lipiec 2013. means that not only were we below the 200-day in July, we were below the 21 week. And I'll take it one step further and share with you something I didn't share yet. I wtedy byliśmy właśnie poniżej tej 21-tygodniowej. Pokażę wam coś, co nie pokazywałem do tej pory. And I meant to share this in last week's video, Powinienem to pokazać w ostatnim wideo, tydzień temu, but let me share it now because it's fascinating. ale pokażę wam teraz, bo to jest fascynujące. What I want you to do is take a look at the bottom of the screen, the stochastic RSI. Co chciałbym wam pokazać, to jest Stochastic RSI, to co widzicie na dole. What we're going to do is just understand this big, bold, white line at the 80 mark. I będziemy obserwować ten poziom 80. Anytime you're dealing with a stochastics RSI, the 80 is very important. Za każdym razem, kiedy używamy Stochastic RSI, poziom 80 jest bardzo ważny. Again, this is where we take this complex world of crypto, make it super simple so that you have more success. Hit that To zdanie chyba znacie już na pamięć, także nie muszę powtarzać. subscribe button, join the movement, and everybody hit that thumbs up button now. I appreciate you. Dokładnie. Mam nadzieję, że zasubskrybowaliście i daliście polubienie. I just want to take a second and say, I'm blessed. I'm blessed to be able to make these videos and to be able to help people see things through a different lens. This is a dream come true. I grew up in a rough situation as a kid, and Jestem szczęśliwy, że mogę się z wami dzielić tymi wykresami. Moja przeszłość nie była za ciekawa i też wyrosłem w rodzinie może nie takiej do końca szczęśliwej. I had one goal. I wanted to help people with money. I zawsze chciałem pomóc ludziom z pieniędzmi. And I get to do that every day with I robię to za każdego dnia. these videos and the movement that we have. So thank you. Także dziękuję. Thank you from the bottom of my heart. This is Z głębi serca. a dream come true. What I'll tell you
is take a look at how much time we're above the 80 on the weekly chart. Zobaczmy, jak długo byliśmy powyżej tej granicy 80 na tygodniowym wykresie. The weekly chart right now. So you can see we're above the 80, not for very long. I widzimy, że jesteśmy powyżej 80 nie przez duży okres. Not for very long, outside of this move, which we'll get back to in a minute. But not very long above the 80, not very long, not very long. And this is, mind you, 9 years of history. I to jest 9 lat historii. 9 years of history, not very long above the 80. There were 2 distinct times in history that we were above the 80 for an extended period of time. And they are 2 fascinating ones. I są tylko 2 takie zdarzenia w tej 9-letniej historii, które są ciekawe. Here's one of them. Tu jest jeden z nich. Just recently. Właśnie niedawno. We've covered this maybe 3-4 months ago. Rozmawialiśmy o tym może 3-4 miesiące temu. But there's an absolute distinction to this. Ale to jest bardzo ważna rzecz. So, back here was the longest time in history that we were above the 80. I to jest najdłuższy czas w historii, kiedy byliśmy powyżej tej granicy 80. Until recently. And why it's important is look at this big green arrow. Dlaczego to jest ważne? Spójrzmy na tą dużą świecę zieloną, nie świecę, tylko strzałkę zieloną. Remember the July 2013? Guess what happened? Pamiętajcie lipca 2013? Zgadnijcie, co się stało. We were above the 80 Byliśmy powyżej 80 for well over 100 days. It's the only time in history we had done that. 126 days. Przez 126 dni, tylko jedyny raz w historii, kiedy to zrobiliśmy w tamtym okresie. Above the 80, which means there was a lot of momentum. To oznacza, że było bardzo dużo momentum in the market. Remember, w markecie. Stochastics RSI, momentum. Pamiętajcie, Stochastic RSI mówi nam o momentum. There was a lot of momentum in the market, a very high level for an extended period of time. We're Na bardzo wysokim poziomie od bardzo długiego czasu. talking about 126 days. And then we reached our high, and then our stochastics fell to the bottom. I wtedy spadliśmy za Stochastic RSI do samego dołu. And by the way, when it fell to the bottom, that's when we had our 2 candles below the 21 I to były te 2 świece poniżej 21-tygodniowej średniej kroczącej and our candle below the 200. i świece też poniżej 200-dniowej średniej kroczącej na tamtym wykresie wcześniejszym. That scenario is exactly what just played out. Take a look. I ten scenariusz to jest właśnie to, co się dzieje teraz. When we fast forward here, we had a parabolic move. We had Mieliśmy paraboliczny wzrost. a massive amount of momentum. This is the only other time in history where we were above the 80 for over 100 days. I to jest drugi czas w historii, kiedy byliśmy w tym poziomie Stochastic RSI powyżej 80 przez ponad 100 dni. And by the way, 147 dokładnie. right at the bottom of our stochastics, ding, 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 I to samo się dzieje, co się działo wcześniej, czyli na samym dole Stochastic RSI jesteśmy na tych świecach poniżej 21-tygodniowej i 200-dniowej średniej kroczącej. 21-day moving average, 2 candles below, and our candles below the 200-day. It's identical To jest identyczne to that scenario. do tego scenariusza. Isn't that fascinating? Czy to nie jest fascynujące? Let's go back to this chart. Okej, wróćmy teraz do tego wykresu z 2013 roku. To jest dzienna świeca, a także dzienny interwał czasowy. So we know that, okay, below the 200, below the 21, Wiemy o tym, że poniżej 21-tygodniowej, poniżej 200-dniowej tak samo. we know that stochastics above the 80 for that extended period of time, Wiemy też o Stochastic RSI, że jest powyżej 80 w tym czasie. and all those things line up to the T. I te wszystkie rzeczy, tutaj się tak samo dzieją. Let's take a deeper look. What I will tell you is take a look at the angle at which the 50-day was moving. Okej, teraz zobaczmy na kąt tego, w jakim ta 50-dniowa średnia krocząca się poruszała. Right? The 50-day in green was not at a steep angle. To nie jest bardzo ostry
kąt spadkowy. It was a very slow angle. Why? Because there wasn't a lot of price movements. Dlaczego? Bo nie było za dużo ruchu ceny Bitcoina And what i zmienności. we did to avoid the death cross was we had a pretty big move up. I dlaczego w tamtym okresie też nie weszliśmy w death crossa? To jest dlatego, że mieliśmy bardzo dużo momentu ceny Bitcoina i te paraboliczne wzrosty. This may not look like a big move to you, but this is a 50% move in price. Ale to jest 55% zmiana 55% z ruchem ceny Bitcoina. So we only stayed below momentarily and then boom. I tylko momentalnie staliśmy poniżej tej 200-dniowej tutaj, tak, 200-dniowej i od razu był wystrzał w górę. We moved up 50% and these are daily candles. I to był wzrost rzędu 50%. I to są dniowe świece, także każda ze świec ma jeden dzień. In about a week. W jeden tydzień. So we went below the 200 day. In 1 week we went up 50%, which is very different than today. Gdzie to jest zupełnie inna sytuacja, którą mamy dzisiaj. Today we have a very steep slope. Dzisiaj mamy bardzo duży spadek tej 50-dniowej. A very steep slope, and we spent many days below the 200 day. I w tym momencie bardzo dużo dni jesteśmy poniżej tej 200-dniowej średniej kroczącej. And we have not moved up 50%. I nie wzrośliśmy jeszcze 50%. 50% move from our low would be pretty significant. It would put us up, up around 11,000. W tym momencie 50% wzrostu dałoby nam granicę około $11,000. So we haven't seen that type of move. So Jeszcze nie widzieliśmy tego ruchu. we can't compare it exactly to that avoidance. Także nie możemy tego porównać dosłownie do tego, co się wydarzyło w tamtym okresie. However, some of those facts are very eye-opening. Ale niektóre fakty są takie, które nam otwierają oczy. So the main differences with the avoidance are a lot of candles below the 200 day. Jedna z ważnych rzeczy, która może mówić o tym, że nie będzie takiej sytuacji, to jest bardzo dużo świec nadziennej poniżej 200-dniowej. A significant steep with the angle at I ten kąt linii trendu tej 50-dniowej jest dużo większy, which the 50 day is dużo bardziej stromy. coming down. And we haven't seen a parabolic run directly after that. I nie widzieliśmy tego parabolicznego wzrostu tuż po tym. You remember, back in 2013, 1 week later, we were already up 50%. Here we are 1 week later and we're still below the 200 day. Tam jeden tydzień później już byliśmy w tych 50% wzrostach, tutaj jeden tydzień później jesteśmy nadal poniżej 200-dniowej średniej kroczącej. So that's the main difference in terms of the avoidance. To jest ta różnica, jeżeli chodzi o nie do końca spełnienie się tego death crossa, czyli ten drugi schemat. But again, still fascinating. So far we've got the fake out. Także mieliśmy fake out, teraz mamy nie do końca death cross. And we have the avoidance. We need to get to the third thing that we're going to talk about in today's video. I teraz będziemy rozmawiać o tej trzeciej rzeczy. But I want to hear from you so far. What do you think it is? Do you think it's the avoidance? Do you think that we're going to have a fake out? I chciałbym się dowiedzieć od was. Oczywiście możecie komentować na jego stronie. Pewnie będzie też oglądał. Co to jest? Czy mamy tutaj fake out? Czy mamy tutaj nie do końca death cross? Czy może zaraz o tej trzeciej stronie medalu powiemy. Także mamy orzełek, reszka i kąt monety. And do you know what the third one is? We're going to get to that Bardziej brzeg. in a moment. But some fascinating information as we dive deep together into these markets and the moves in the markets. Remember, what a lot of people get wrong is the idea, the concept of the death cross. They think, I pamiętajcie, bardzo dużo osób nie do końca wie o koncepcie death crossa. once you have a death cross, price drops so drastically and really quickly. I wiele osób uważa, że jeżeli mam death crossa, to cena na pewno spadnie drastycznie. That's completely false. To jest fałszywa informacja albo fałszywe przeświadczenie.
A death cross is a true enter into a bear market, and bear markets are a big picture cycle. Death cross tak naprawdę daje nam pojęcie do tego, czy nie wchodzimy na przykład w Bessę. Our market moves that usually happen, usually bear markets are about a year. I wtedy zazwyczaj, nie we wszystkich przypadkach, ale zazwyczaj wchodzimy wtedy w Bessę. We're not talking about a couple days. Nie mówimy o paru dniach. And again, a lot of people today will be excited. Well, Steve, Bitcoin is up to whatever it is now, 8,006, 8,008, whatever. I bardzo dużo ludzi dzisiaj będzie podekscytowanych tym, Steve, ale Bitcoin jest w granicach już 8600, 8700. Mieliśmy wypał w górę, wystrzał bardziej, więc pewnie już idziemy. I nie będzie tego death crossa, jest kolejna hossa. Whatever it is now, it's almost irrelevant because we're still when you take a couple steps back, we're still in a downtrend. Nadal, jeżeli sobie spojrzymy z większej perspektywy, jesteśmy w tej linii spadkowej, w tym trendzie spadkowym. Been in a downtrend for 104 days. Przez 104 dni. In order to change that downtrend, we would need to get above 11,000. Żeby zmienić ten trend, musimy wejść powyżej granicy 11 000 dolarów. So if we're above 11,000, okay, we could be a little bit excited. I wtedy możemy być bardziej podekscytowani, jak już dojdziemy do tej granicy. Right? But if we're at 8,008 or whatever we're at, that's really not significant. Jeżeli jesteśmy w 8800, 9000, to nie jest nadal bardzo znaczące. The main levels that I'll give you are watch this 9,004 area. Głównym, ważnym poziomem, na który powinniśmy zwracać uwagę, to jest 9400 dolarów. As resistance, if we look left, jeżeli spojrzymy w lewo, this was critical support back in July 16th. To była krytyczna linia wsparcia 16 lipca, back on July 28th, 28 lipca, back on August 15th, 15 sierpnia and back on August 29th. I 29 sierpnia. 4 distinct times. 4 bardzo ważne momenty. We held critical support. Gdzie utrzymywaliśmy krytyczną linię wsparcia. Do we know? If we look left, that critical support is going to be critical resistance. I jak to wiemy? Bo jeżeli spojrzymy w lewo na wykresie, wtedy się dowiadujemy dużo więcej niż, no niestety, jeżeli byśmy słuchali tylko newsów i uruchomili nasze emocje. Dlatego wiele osób nie wierzy w wykresy. Wiadomo, w takim krótkim terminie nie można przewidzieć ceny, nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości, jeżeli chodzi o cenę dokładną, ale można sobie ewentualnie pomóc wykresem to, co może się zdarzyć i jakie mamy prawdopodobieństwa. To, co robi właśnie Crypto University. So 9,004 should be pretty heavy resistance. I'm very curious to see what Bitcoin does with 9,004 to 10,000. That range, that channel is going to be pretty strong resistance. Także będziemy patrzeć na tą granicę 9400 i tutaj właśnie jest ta różnica pomiędzy Crypto University a DaVinci. DaVinci na przykład próbuje w bardzo krótkim terminie przewidzieć cenę i tutaj widzimy, że nie zawsze to się udaje. Optical Art też jest bardzo dobry, jeżeli chodzi o zmianę trendu. Na przykład na tych jego okręgach bardzo często dochodzi do zmiany trendu. Tutaj mamy dłuższy termin, to co może się wydarzyć w dalszym okresie i na co powinniśmy zwracać uwagę, kiedy Bitcoin wejdzie w daną cenę. I to jest też ważne. But again, if we can get above 11,000, we're looking good. If we can't, it's going to be a failed rally. Jeżeli wyjdziemy powyżej 11 000 dolarów, będzie świetnie. Jeżeli nie, no to będzie to prawdopodobnie no nie do końca świetny wzrost ceny, ten, który się dzieje teraz. So just stay calm, stay cool, stay collected. Don't follow the herd. Także uspokój się, na spokojnie podejdź do tego i nie podążaj za tłumem. Oczywiście ja tutaj przewijam jego reklamy, ale też warto wejść i sobie sprawdzić, czy te komentarze, które tutaj są na tyle ważne, czy warto wejść powiedzmy w jego tutaj jakąkolwiek grupę. Ale dużo tych informacji daje za darmo i to jest świetne, bo można też podążać za tym i chociażby tym subskrypcją, polubieniem możecie, i oczywiście ci, którzy oglądają po angielsku, to ja nie wiem, co tu robicie. No chyba, że chcecie zobaczyć te sprawy, które nie do końca złapaliście, no to wtedy nabijajcie mu statystyki, a nie Feniksowi. Now, let's get to scenario number 3. Okej, przejdźmy do scenariusza numer 3. What I want to preface this scenario with is popular opinion.
I co bym chciał tutaj podpowiedzieć, to jest popularna opinia. If we were to take a poll right now Jeżeli byśmy w tym momencie wzięli jakąkolwiek ankietę of everybody watching or everyone in the crypto space, I would venture to guess that over 90% of the humans would say Bitcoin in 1 year from now would be at a higher price. opowiedziałbym się za tym, że 90%, ponad 90% powiedziałby, że w przeciągu roku Bitcoin będzie w granicach 100 000, powiedzmy wyższych niż teraz. Think about it. If you polled the audience and said, do you think Bitcoin is going to be at a higher price 1 year from now? I jeżeli byśmy się zapytali tłumu, co myślą, jaka będzie cena Bitcoina za rok, 90% of people will say, yeah, absolutely. czy będzie ta cena wyższa za rok? Tak. 90% ludzi powie, stary, będzie na pewno 90% wyższa. To znaczy 90% ludzi będzie uważało, że jest wyżej. Of course we're going to be at a higher price 1 year from now. And we know, and this is tough to say, but we know that oftentimes when we do the opposite of the herd, that's what actually happens. So I wiemy, że w większości przypadków, jeżeli zrobimy coś innego niż większość ludzi na markecie, no to się częściej zdarza. just want to put that thought in your mind that maybe 1 year from now we are at a lower price. Może za rok. To jest trzeci schemat. Także nie myślcie, że on tak uważa, bo podawał 2 schematy wcześniej. Teraz jest trzeci schemat, czyli 2 strony po to, nawet 3, że może ta cena być niższa za rok Than 8,800. niż 8800. Something to think about. It's not a fun thing to think about. To nie jest śmieszna rzecz, o której można myśleć. I would wish that doesn't happen, Chciałbym, żeby tak się nie zdarzyło, but as a trader, I need you to think about both sides of the scenario. ale jako trader chciałbym, żebyś wiedział o 2 scenariuszach. If you get emotionally attached to, of course, Bitcoin is going to the moon 1 year from now. Probably Jeżeli jesteś emocjonalnie związany z tym, no to oczywiście, że rozum ci podpowiada i emocje, że Bitcoin będzie w wyższym poziomie już za rok. going to be $1 million, Będzie już prawie $1 milion, maybe $1 trillion. a może nawet 1 bilion. That's a pun. I hope you Oczywiście, mam nadzieję, że rozumiesz żart. understand that. But the point is, you have to look at both sides and understand it from a chart perspective. Chodzi o to, żebyś zrozumiał to, co się dzieje na wykresie. Not an emotional tie. Nie emocje. Anytime you use emotion is a money killer. Za każdym razem, kiedy używasz emocji, pamiętajcie, że emocje to jest zabójca pieniędzy. Right? So I'm not saying, oh yeah, of course Bitcoin is going to be less than it is now 1 year from now. What I'm saying is we have to be smart. You have to think about clearly what's going on in the markets, clearly what's going on with the price action. I oczywiście nie mówię, że tak się może zdarzyć, ale musimy mieć otwarty umysł na wszystko to, co się dzieje na wykresie, na markecie And we have to see the big picture. i musimy na to spojrzeć z większej perspektywy. So the third scenario is, what if we enter a textbook bear market? Co jeśli wchodzimy właśnie w Bessę? To jest trzeci scenariusz. Right? Third scenario. We're going to look at these things. And again, I want to point out, I saw a lot of comments on Twitter asking, well, Steve, can we go into a bear market if the 200-day is rising? I bardzo dużo osób teraz się zastanawia, Steve, czy możemy iść... czyli to jest ta odpowiedź na Alessio Rastani w tym momencie. Czyli jeżeli średnia krocząca, ta 200-dniowa, czerwona, jest wzrostowa, czy możemy iść niżej z ruchem ceny Bitcoina, czyli możemy wejść nadal w Bessę? If we look at history, we've done it a few times. Jeżeli spojrzymy na historię, zrobiliśmy to parę razy. So the answer would be yes. Także informacja na tą odpowiedź jest oczywista. Tak. The answer would be yes. Remember, we entered a bear market March 31st. Pamiętajcie, że po raz pierwszy w historii Bitcoina, to znaczy ta najwcześniejsza data od tej, która nas dzieli teraz, była 31 marca 2018 roku. Right? And this is at a time when nobody
thought we were entering a bear market. I to jest czas, kiedy nikt nie myślał o tym, że wchodzimy w Bessę. Nobody wanted to come true with saying we're entering a bear market. Nikt w taki sposób nie myślał. Because everybody at this time thought we were going a lot higher. Z tym nikt, to może bym troszeczkę tutaj nie przesadzał, oczywiście, ale większość ludzi, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000. They thought that this was a short-term correction from our high and that każdy tylko myślał, albo większość myślała, że to była taka mała korekta z $20,000. Wystarczy zakupić na tym poziomie, już jesteśmy bogaci. of course we're going higher. We ended up going into a bear market for a year. I potem wiemy, co się zdarzyło. Bessa przez kolejny rok. For a year. And that was technically on March 31st. I to było technicznie w marcu 31. However, Albo 1, nie pamiętam dokładnie. we made this Nie będę już przewijał. video on March 16th. Okej, 16 marca zrobił to wideo, o którym często przypomina, także chyba już widzieliśmy to nie raz. A couple weeks prior. And Czyli 2 tygodnie zanim to się zdarzyło, czyli 31 marca. we were the first persons to talk about it on YouTube, and we called it Bitcoin Death Cross Warning. Mówiliśmy o Death Crossie na Bitcoinie i uwaga, Inside this video, we talked about the death cross that's coming up, and in this video, we said we would go into a bear market w tym wideo mówiliśmy o tym, że idziemy w Bessę for the next year. przez kolejny rok. It's funny to go back and look at the comments because people ripped me apart. Także bardzo ważne jest to, żeby spojrzeć sobie na komentarze pod tym filmem, bo ludzie w tamtym okresie mnie tutaj praktycznie zniszczyli. Zobaczcie, są analitycy techniczni, którzy się często mylą i też tutaj KRYPTO University się mylił nieraz, przynajmniej raz to wiem, bo gdzieś tam było w granicach 6400 chyba była sytuacja, ale są też analitycy techniczni, tacy jak na przykład Philip. Tutaj mamy zobaczmy, kiedy on przewidział tą cenę. 2012, kiedy był ruch ceny zarysowany. 2017. W 2017 on nam dokładnie powiedział, że idziemy na tym wykresie, już wam mówię, żeby tutaj jeszcze dokładnie to pokazać. Na tym wykresie 2017, pomiędzy 2017 a 2018 pokazał nam w tamtym okresie, że dojdziemy do granic 20 000, bo tu jest ta granica 26, około 20. Dobra, spadliśmy do, jego zdaniem, $2,500 będziemy spadać w 2019. No, dużo się nie pomylił. I teraz, że będzie ten wyszczał. Oby Bitcoin szedł do 180 000. To jest ta rzecz, którą mówił Philip, że będziemy szli jeszcze wyżej w tym momencie. To, że ktoś się parę razy pomylił albo parę razy miał rację, nie oznacza to, że to będzie kontynuowane cały czas. Także analiza techniczna też jest ważna. I said there's no possible chance that would ever happen that we are going to 30,000 so fast. I tutaj w komentarzach bardzo dużo osób mówiło pod tym filmem, że nie ma szans na to, o czym mówi stary, będziemy wracać do 20 000 w bardzo szybkim tempie. We went into a bear market for the next year. I dalej byliśmy w Bessie przez kolejny rok. It wasn't a popular opinion, Nie była to popularna opinia, but again, the markets always do the opposite of ale market prawie zawsze robi to, co nie wszyscy uważają za oczywiste, czyli przeciwnie do tej popularnej opinii, która jest w danym momencie. popular opinion. So if we look at this and we say, okay, what are the similarities? Because we're going to compare this chart to present day. I teraz sobie spojrzymy na historię, żeby nam potwierdziła tą tezę, czy wydarzyło się to w historii. What I want to say is look at the structure. We had our price high, 20,000. What did Co chcę powiedzieć? Sprawdźmy najpierw strukturę. Byliśmy w granicach 20 000. we do after that? We held critical support on the 50-day. Mieliśmy krytyczny support, czyli linię wsparcia na 50-dniowej. We were trying to maintain that bullish momentum. Remember, we had a lot of bullish momentum behind us. And we I próbowaliśmy utrzymać właśnie to momentum powyżej 50-dniowej. came down pretty heavily and held critical support on the 50-day. What happened here? Co się zdarzyło później? We had a really bullish case here. Potem mieliśmy bardzo pozytywną sprawę w Bitcoinie.
We had a parabolic move. We came down and we tried for an extended period of time. Czyli to jest ten ostatni okres powyżej 50-dniowej. To hold support on that 50-day to maintain our bullish case. But we just couldn't. And we broke through, piercing through the 200-day. I w 2018 tutaj pokazuje z powrotem, że spadliśmy poniżej tej 50-dniowej i nawet 200-dniowej. And this could be very similar to what the next move is. Look at what happened after we moved below the 200-day. I to może być prawdopodobne do tego, jaki następny ruch zobaczymy. We rallied up and then got rejected around the 50-day. I wtedy znowu mieliśmy, powiedzmy, odparcie tej 50-dniowej średniej kroczącej. That could be what the next few weeks look like. To może być to, co się znajdujemy w tym momencie, czyli te kolejne tygodnie, jak mogą wyglądać, że pójdziemy wyżej i będziemy mieć spadek ceny. In crypto, just a little foreshadowing, but this is pretty expected, right? I to może się zdarzyć. You could see is a price move up here around 9,006 to 10,000. Gdzie jeżeli byśmy doszli na tych wzrostach do 9,400, 9,500 9,004 to 10,000 and we see some resistance. I zobaczymy, tutaj nie za ciekawe zachowanie linii ceny Bitcoina wokół tej 50-dniowej średniej kroczącej, This is when a lot of people will get excited. gdzie bardzo dużo ekscytacji pojawi się na markecie. And it would be marked as another failed rally. Our first was here, our second failed rally was here in August, our third failed rally could be with I wtedy to będzie to niepowodzenie w wzroście Bitcoina, tak jak tutaj mieliśmy pierwsze, drugie pokazuje i teraz trzecie, jeżeli przy 9,500, 9,600 spadniemy znowu poniżej tej 200-dniowej. in the next few weeks around 9,004 to 10,000. It's something to watch. To jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę. I know it's not a popular thing to talk about. Wiem, że to nie jest popularna opinia. You probably don't want to hear about Prawdopodobnie nie chcecie słyszeć o tym, it, but I always tell you the truth ale zawsze mówię prawdę, of what the charts are saying. co wykresy nam mówią. I never tell you what you want to hear, Nigdy nie mówię tego, co chcecie usłyszeć, or we would make videos every day about Bitcoin going to the moon. bo wtedy byśmy mówili w każdym wideo codziennie o tym, że Bitcoin idzie to the moon. Going to $1 million, going to $1 trillion. $1 milion, tutaj by miał też okulary takie z dolarami pewnie. Z dolarami, oczywiście żartuję. I wtedy ten codzienne wideo by miało powiedzmy najpierw 30 000 oświetleń, potem 20, potem 15, a potem by wszyscy mówili, troszeczkę jesteś za pozytywny chłopak. Także on nie jest pozytywny, on nie daje nam to, co byśmy chcieli usłyszeć, ale to, co daje mu wykres. And we would make those kind of videos, but we don't. We make videos that are based on facts, based on reality, and only the price action. Dajemy wam tylko wideo, które jest oparte na faktach i ruchu ceny Bitcoina. Never the news. Nigdy newsy. So this is a scenario I need you to understand. Także to jest ten scenariusz, który powinniśmy zrozumieć. Right? So what we had back here was as we were approaching a death cross, we had to move below the 200-day. We rallied back up. People got really excited. I co zdarzyło się wtedy, to mieliśmy bardzo dużo osób, które mówiły o tym, że już mieliśmy tutaj tą ekscytację. Zeszliśmy poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, dobiliśmy do tej 50-dniowej, to było w granicach 9400, 9500 dzisiaj. I potem bardzo dużo było podekscytowanych ludzi, idziemy już do 20, ale niestety mieliśmy odparcie ceny, zejście poniżej 200-dniowej średniej kroczącej, i potem wiemy, co się stało dalej. Going back to the moon, and then we fell back down below the 200-day, ultimately falling into a bear market, which lasted a year. Gdzie to było przez cały rok. So, poniżej, czyli Bessa trwała tyle. Let's take a look at our Okay, so here's another situation. This is quite fascinating. Okej, tu jest kolejna sytuacja, która też jest fascynująca. We're going to take a look at number 5 here. Spójrzmy na numer 5. At high, czyli mamy tę piąteczkę na dole, co on pokazuje tutaj. Zobaczymy, co to będzie. How high did price get above the 50-day? Okej, jak wysoko cena wyszła powyżej 50-dniowej? When we were at our peak. Kiedy byliśmy w najwyższej cenie. Okay?
So we're going to measure from the high down, straight down to the 50 day. And it's about 50%. Także na all time high w tamtym okresie byliśmy w 50% powyżej granicy 50-dniowej średniej kroczącej. It's pretty high. To jest w miarę wysoko. We're going to measure down to the 200 day. Ok, sprawdźmy, co się dzieje do tej 200-dniowej. 73%. 73%. So we were very far. This is a parabolic run. Tu byliśmy bardzo wysoko, bardzo dużym dystansie od tych dwóch linii. To oznaczało ten paraboliczny wzrost. Right? In 2017. 50% above here, 73% 50% powyżej 70% powyżej 200-dniowej, 50% powyżej 50-dniowej. above here. Let's just get an understanding of, are we anywhere in the ballpark? Zobaczmy, czy w tym momencie jesteśmy też w tym takim parabolicznym wzroście. Right? We can't get all the way up there. Whoops. But what we understand is just hypothetically, we're at 37%. Ok, byliśmy w granicach 37%. Right? 37%. 37% above the 50 day. Powyżej 50-dniowej. To jest w tych granicach $14,000, w których byliśmy w czerwcu. And we're not getting all the way up there, but 62%. I 62% od 200-dniowej. So it's pretty similar. Czyli to jest bardzo podobnie. Może nie do końca, ale podobnie. We were in a very parabolic run. On też tutaj nie mógł załapać od samej góry tej świecy, więc no, podobnie. Present day, right? This was a really parabolic run. We I to był też bardzo paraboliczny wzrost. talked about how unhealthy this was as we were going up, which, I mówiliśmy o tym, jak to było niezdrowe, to ceny Bitcoina w tamtym okresie. by the way, was a very unpopular thing to say. I to była niepopularna opinia tak samo do powiedzenia. And we said that the rally was over at 14,000 because of the gravestone doji candle, which people tried to beat us over the head with that too, because we called the trend over and everyone thought we were going to 20, 30, 40. I każdy myślał, że idziemy do 20, 30, 40 tysięcy. And we ended up going on a downturn for. I wtedy mieliśmy załamanie. Chyba Optical Art mówił też o tej cenie 14 tysięcy, że już wyżej nie pójdzie. Ale też mówił o tym, że nie będziemy powyżej 9, powyżej 10, także nie do końca, ale miał rację w ostatecznym terminie, że powyżej 14 tysięcy nie doszliśmy. 104 days. I też teraz uważa, że zejdziemy dużo, dużo niżej. Chyba zrobił wideo ostatnio też, że pójdziemy w przeciągu 15 dni. Możemy dojść nawet do 8700, ale będziemy spadać. So, when we look at the three scenarios, I want to hear your opinions right now. I chciałbym teraz porozmawiać o twoich opiniach. Do you think it's a fake out? Do you Czy myślisz, że to jest fake out? think it's avoidance, or Czy nie do końca przecięcie się, czyli death cross? do you think it's a classic bear market? Czy myślisz, że to będzie klasyczny bear market, czyli Bessa? I would venture to guess the high majority of people will say it's a fake out. Bardzo dużo osób powie w tym momencie, że to jest fake out. To jest jego, powiedzmy, zgadywanka. On tak uważa. There's a lot of evidence to suggest that as well. I to jest dużo też dowodów na to, żeby to potwierdzić. We need to keep a close eye on how this is developing post breakout. I musimy patrzeć na to, jak to będzie się tutaj dalej tworzyło po tym breakoutie. Right? It's really clear that this was pretty quick. Oczywiście mówimy o tym, że to było bardzo szybkie. This was a pretty quick. We're already 104 days since our top. To był 2015 rok oczywiście. Okay? Let's just get an understanding from the top to the bottom here. We talk about 40 days. We're already at. I jeżeli chodzi od, powiedzmy, tej najwyższej ceny do tej najniższej, od fake-outu do najniższej, kolejny to było 40 dni. 104. So Teraz to jest około 4 albo 140. we have to keep a close eye on how this is developing over the next couple months. Także będziemy obserwować, jak to będzie się wydarzać w kolejnych terminach. Here's what I'll be watching. I to jest to, co ja będę też zwracał uwagę, na co będę zwracał uwagę. I'm going to be watching how we interact with 9,004 to 10,000. Będę patrzył, jaka będzie interakcja ceny pomiędzy 9400 a $10,000. And that's going to be the key. I to będzie mój klucz do obserwacji i do może zmiany i dowiedzenia się, w co ewentualnie jestem w stanie
do wejść. If you see us get rejected down from that, Jeżeli będziemy widzieć, że będziemy spadać od tych granic, o których on tutaj powiedział, okay, we might be in for more trouble than one możemy mieć wtedy więcej problemów niż uważa większość. thinks. We need to get above 11,000 to start to change the trend. Musimy tak naprawdę wejść powyżej $11,000, żeby ten trend się zmienił. Okay, we're in a clear downtrend. Jesteśmy teraz w trendzie spadkowym. And what seems unlikely right now is scenario number 2. I co jest najmniej prawdopodobne w tym momencie, to jest ten scenariusz numer 2, gdzie będziemy mieć nie do końca ten fake out, bardziej nie do końca ten death cross. Being an avoidance. Just given the mathematical angles at which we were coming down here, Tylko wiemy to na tej podstawie, gdzie ten matematyczny kąt, czyli stromość spadku tej 50-dniowej średniej krzyczącej nie jest taki sam, jak był wcześniej. and the ones at which we're coming up now. And again, back here with the avoidance, we went on a really parabolic run directly after we reached below the 200-day. I druga rzecz, w tym okresie też, zaraz po tych 2 dniach poniżej 200-dniowej średniej krzyczącej mieliśmy paraboliczny wzrost. Teraz go nie mamy, bo jesteśmy w dłuższym terminie poniżej tej 200-dniowej. We went up 50%, remember? Gdzie były wzrosty w granicach 50%. We haven't done that today. We're up, 10% at best. W tym momencie jesteśmy w górę 10%. So there's a big difference there. So I think it's between the fake out and a real distinct bear market. I moim zdaniem jesteśmy pomiędzy fake-outem a wejściem w Bessę. And again, if you look at the big picture and you take a poll, nobody expects us to enter a bear market. I jeżeli spojrzymy na to z większej perspektywy i opinię wszystkich, nikt w tym czasie nie oczekuje, że Bitcoin wejdzie w Bessę Right now for the next year. That's a very przez kolejny rok. unpopular opinion, and I to jest nie za bardzo albo niepopularna opinia. normally unpopular opinions become true. I normalnie niepopularne opinie przechodzą jako prawda So we really got to take into consideration albo rzeczywiste zdarzenie w przyszłości. and pay close attention to this type of market structure that could be very dangerous. Także patrzcie na tą strukturę marketu, która może okazać się bardzo niebezpieczna. Right? So we would hope that it's a fake out, but again, there's absolutely no way to tell as we speak. Także miejmy nadzieję, że to jest fake out, ale nie ma żadnej możliwości przewidzenia tego w tym momencie. It's really dependent on how we interact with 9004, I wszystko zależy od tego, jaka będzie interakcja z $9400, how we interact with the 21-week moving average, jaka będzie interakcja z 21-tygodniową średnią krzyczącą and what we do with support and resistance. i co będziemy robić z supportem i resistance, czyli z linią wsparcia i linią oporu. And that's going to dictate the future. So I to nam pokaże przyszłość. Także mamy wszystko, godzina 7, wow, ale te informacje, nawet jeżeli byśmy mieli mieć 3 godziny czy 4 godziny, ja bym z bomby oglądał, bo przynajmniej wiem, mogę spać spokojnie, co może się ewentualnie wydarzyć. Mamy chyba 3 strony płotu, także życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.